to można zrobić i w jaki sposób pomóc rolnikom w umiejętnym zagospodarowaniu, bo to, że dzisiaj już zjechaliśmy ze zbożem tak, do gospodarstwa, czy do silosów, czy do zbiorników, musimy myśleć o tym, co będzie na wiosnę i jak będzie wyglądał przyszłoroczny. No tak, żeby myśleć o tym. Żeby myśleć o tym, co będzie w przyszłym roku, trzeba myśleć o tym, co będzie dzisiaj. W tym momencie. Tak jest. Bo zbiór stał się już faktem. Tak. No już go nie zmienimy. Więc tutaj pierwsze, co musimy zrobić, to musimy się zastanowić, jak skutecznie, efektywnie, szybko i możliwie niedużymi nakładami, a z dużą efektywnością zagospodarować te resztki pożniwne, które na polu nam zostały. Mamy tutaj słomę, ona jest już talerzowana. Tutaj brakuje nam praktycznie 3 elementów, żeby dopełnić szczęścia. Pierwsza to jest woda, żeby tutaj nam to wszystko się uruchomiło. Druga rzecz to są drobnoustroje, które będą przy tej wodzie z tej słomy korzystały, ale pamiętajmy o tym, że słoma ma bardzo wysoki stosunek węgla do azotu, więc te drobnoustroje, chcąc pracować i efektywnie rozkładać tę słomę, potrzebują też azotu. Drobnoustroje mogą ten azot pobierać z powietrza, ale to wtedy praktycznie najlepiej wychodzi, kiedy mamy to już zmulczowane wszystko dokładnie w samej glebie i ta gleba ma odpowiednie pH, żeby nie była zakwaśna i odpowiednią wilgotność. Tak, natomiast tutaj mamy sporo reszek na powierzchni, więc warto o nich też pamiętać. Co by można było najlepiej zrobić, to podać azot, ale niekoniecznie w dawkach wielu dziesiątek kilogramów, ponieważ pamiętajmy o tym, że jeżeli my dajemy dużo azotu, albo damy jeszcze, nie daj Boże, za dużo azotu, to w tym momencie wszystko inne do życia jeszcze. My pobudzamy wszystko do życia, to prawda, z jednej strony i to dobrze, bo tu nawet tutaj chodzi też nam o wywołanie wschodów tych samosiewów, ale z drugiej strony rozleniwiamy te drobne ustroje, które by mogły ściągać azot z powietrza, ale jak my im podamy, to one i damy im luksusowo za dużo tego azotu, no to one nic nie zwiążą, bo będą miały go aż w nadmiarze. Więc trzeba tego azotu dać mało, ale mądrze. Więc najlepiej nie posypowo i nie daj Boże w takiej formie na przykład, że to jest mocznik, bo mocznik potrzebuje około miesiąca czasu, żeby się w ogóle uruchomił w tych temperaturach, a jeszcze przy braku wody może trzeba się przedłużyć, tylko właśnie w formie saletrzanej, saletry amonowej i wtedy mamy jony amonowe i jony azotonowe, które dajemy, tylko że jeżeli to ma trafić na tą słomę, która leży na wierzchu, no to posypanie nam to nic nie da. My tu musimy to opryskać. A więc najlepiej byłoby to w formie oprysku podać tych, powiedzmy sobie, 10-15 kg saletry. To jest dużo mniej, nie żadne 40, tylko właśnie tak, żeby to posiadło nam na glebę, na słomę i żeby ten azot znalazł się w miejscu, w którym potrzebują go mikroorganizmy, czyli właśnie dokładnie na tych źdźbłach i na tej glebie, gdzie to wszystko jest wymieszane. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Mamy tutaj saletrę amonową i nam grozi ucieczka jonów amonowych. My musimy je jakoś związać. Jeżeli mieszamy z glebą, to one się zwiążą. Ale jeżeli dajemy posypowo po wierzchu, no to trzeba wymieszać z glebą. Jeżeli dajemy w formie oprysku, coś by należało dać takiego, co by nam umożliwiło zablokowanie tych, a jednocześnie pomogło drobnoustrojom w rozwoju. Takimi produktami są właśnie produkty, właśnie na przykład tego typu kondycjonery pochodne węgla brunatnego, przetworzonego węgla brunatnego, gdzie dajemy kwasy humusowe, które są jak najbardziej naturalnymi i potrzebnymi i akceptowanymi substancjami dla tych drobnoustrojów. Tam znajduje się dużo różnego typu mikroelementów, ponad 60 różnego typu mikroelementów, które te drobnoustroje potrzebują mieć do swojego rozwoju. One nie żyją tylko azotem. Dokładnie. I tą małą dawkę azotu startową, żeby je uruchomić i żeby one po prostu mogły rozpocząć. Jeżeli to wszystko jest i będziemy mieć jeszcze wodę i w tym momencie to nie musi być tylko wilgotna gleba, ale czasem nawet wystarczy po prostu, że będzie drobny deszczyk i po prostu, że nam tutaj rosa siądzie że ta słoma stanie się wilgotna, już stwarzamy dobre warunki dla drobnoustrojów, żeby zaczęły się zajmować jej rozkładem. Głównie chodzi oczywiście o rozkład celulozy, bo ligniny to jest proces bardziej długotrwały, ale jeżeli tutaj celuloza, a słoma to jest w bardzo dużej części celuloza, jeżeli one się zajmą tą celulozą, to ta słoma skruszeje, stanie się bardzo łatwa do zinkorporowania razem z całą glebą i zacznie pracować jako część substancji organicznej gleby.
kwasy humusowe na bazie węgla brunatnego wprowadzają też dość sporą ilość węgla organicznego. Tak, i on tu wcale nie przeszkadza. Ja bym powiedział, wręcz więcej pomaga, bo naszym celem zagospodarowania słomy jest właśnie wprowadzenie, wykorzystanie węgla organicznego, który mamy w dyspozycji i go włączenie do gleby. Jeżeli my dorzucamy kolejne, powiedzmy sobie, jeżeli mamy, nie wiem, ile, 100 kg, 100 litrów bierzemy tej pulpy, powiedzmy tej z węgla damy to, rozpuścimy to w opryskiwaczu razem z tymi 15 czy 10 czy 20 kg saletry amonowej, to następuje efekt taki, że nam te kwasy humusowe wiążą jony amonowe, dzięki temu chronią je przed ucieczką, ale one są nadal dostępne dla drobnoustrojów, które się znajdują na słomie, bo to wszystko pójdzie razem. I jony azotanowe robią swoją robotę na już, pobudzają chwasty do tego, żeby wschodziły, pobudzają drobnoustroje do tego, żeby wykorzystywały ten azot, a praktycznie tutaj mamy kwasy humusowe, które jeszcze dodatkowo nam to wiążą, zabezpieczają, dostarczają mikroelementów, a cała substancja organiczna, którą dostarczymy właśnie z tych pochodnych węgla brunatnego, łączy się z tą substancją organiczną, którą właśnie mamy na polu i chcemy ją zagospodarować, wzbogacając pole. Bo w zasadzie, patrząc w tej chwili na pole, to mamy takie wrażenie, że słoma zjechała do obory albo do świniarni, ale rzeczywistość jest zgoła inna. Pojechała zgoła gdzie indziej. Może tak, może nie. Ja mam cały czas nadzieję, że już się zakończyły te całe pomysły z paleniem słomą i wykorzystywaniem nierolniczym słomy. Kiedyś słyszałem takie określenia, nawet nie wiem czy nie od Pana, że słoma należy do pola, a ziarno należy do rolnika. I tak właśnie powinno być. I tutaj dlatego też uważam, że wracamy zbieranie słomy z pola ma tylko wtedy sens, jeżeli ona wróci. Tak. Wtedy ma to sens. Jeżeli ona ma nie wrócić, to jest praktycznie, nie chcę użyć tutaj ostrzejsze sformułowania, ale to jest bardzo szkodliwe działanie. Ja zawsze to nazywam tak nieświadomy sabotaż. Na własnym polu trochę. Tak, tak by to można było nazwać, tylko że rolnicy już na dzień dzisiejszy są na tyle uświadomieni, że to zaczyna być już świadomy sabotaż. I to już jest niestety rzecz, którą trudno. Ile tracimy procent próchnicy w glebie przy takim jednorocznym uprawie? Znaczy, generalnie przy takich roślinach zbożowych, jak tutaj mamy na przykład po jęczmieniu ozimy, mamy pole, tutaj mniej więcej ubywa nam z 1 hektara pół tony substancji organicznej, a zasadniczo, tak szczerze mówiąc, to pół tony próchnicy. To jest dość sporo. No to jest dużo, bo w sumie powiedzmy to jest sobie... około 20-15%. No jeszcze nie, to zależy jak liczymy. Jeżeli liczymy całą substancję organiczną, to będzie to mniejszy procent, ale jeżeli na przykład tak stosujemy i nie dajemy żadnej dodatkowej substancji organicznej, to w ciągu 10 lat jesteśmy w stanie zlikwidować około 30% w ogóle całej substancji organicznej, a przy kilkudziesięciu latach takiego dręczenia pola praktycznie wyjałowimy je całkowicie. Całkowicie. I teraz jaką będziemy mieli sytuację przy wyjałowieniu całkowitym prawie? No to ta gleba przestanie mieć charakter rolniczy. Po prostu. Ona po prostu stanie się nieużyteczna. Jeżeli dojdziemy do takiego wariantu, że mamy poniżej 1% próchnicy w glebie, tak, to w zasadzie już nawozy przestają nas interesować. Znaczy generalnie taka gleba przestaje być przydatna do celów rolniczych w ogóle. Więc w tym momencie, czy dajemy nawozy, czy nie dajemy nawozów, to praktycznie już one i tak wtedy, w takiej sytuacji to praktycznie można karmić rośliny tylko praktycznie pozakorzeniowo, czyli dolistnie, bo jeżeli damy coś do gleby, to jeżeli co korzeń nie złapią, to albo zostanie wypłukane. Swoją drogą w takiej sytuacji tego typu gleba po prostu jest szalenie podatna na wszelkie formy erozji, więc będzie po prostu rozmywana. Wypłukiwana, wywiewana przez wiatr. Natomiast można... jesteśmy w dołku, to można będziemy zrobić... mieli tu najbardziej urodzajny grunt. Jesteśmy i dlatego tutaj jest taka ciemna ziemia. Tam na pagórku jest jasna. Bo ten proces już tutaj trwa od 10 lat. Erozji, tak jest. Tak jest. Natomiast można zrobić tak, żeby zwiększać, czyli tak, jeżeli mamy na przykład tego typu uprawy zbożowe i zostawiamy całą słomę i sensownie go zagospodarujemy tą słomę, dajemy jeszcze nawozy zielone, tak? I po prostu pakujemy w tą słomę ile się da i przykrywamy tą ziemię, żeby nie zniszczyła erozja i żeby nam nie rozwiało tego po całej gminie, to możemy
skumulować więcej niż stracimy. Czyli konkretnie tracimy, bo to jest naturalny proces, około pół tony substancji organicznej jest na hektarze, ale kumulujemy tonę. Mamy saldo na plus pół tony. Żeby te pół tony nam zwiększyło znacząco zawartość próchnicy i w ogóle substancji organicznej, a zwłaszcza nam chodzi o próchnicę, ale tę długotrwale wpływającą na żyzność substancję organiczną, no potrzebujemy 20-30 lat. I wtedy możemy powiedzieć że rzeczywiście, że podwyższamy jej jakość i na przykład z 1,5% próchnicy wychodzimy na 3 albo na 2,5, na 2,8% próchnicy, ale to trwa lat 20. Tak. I teraz jeżeli się cofniemy o 20 lat wstecz, to mieliśmy te 2,5 i 3, Tak. a doszliśmy do 1,5. No mniej więcej tak. Znaczy to idziemy w dłuższym w okresie złym kierunku. cały czas idziemy w złym kierunku i to jest głównie powód tego, że jeżeli dajemy za dużo azotu, rozpieszczamy drobnoustroje, one nie ściągają azotu z atmosfery atmosferycznego, tylko patrzą się tym, co my im dajemy. One potrzebują do tego swojego rozwoju węgla, a więc zjadają substancję organiczną i wpadamy w tak zwaną spiralę utraty żyzności. Ziemia jest coraz gorsza, dajemy coraz więcej nawozów, nawozy powodują zjadanie substancji organicznej, ziemia jest coraz gorsza, rolnik daje coraz więcej nawozów, aż do momentu wyjałowienia ziemi całkowitego. To jest oczywiście błędne koło, to się kończy zawsze tragicznie. To powinniśmy, jak to się mówi, bardzo szybko zatrzymać ten proces. Dokładnie. I Bo dlatego, jak dojdziemy do 1%, to w zasadzie możemy mówić, że tylko możemy las posadzić. no praktycznie tak. I jeszcze słaby, tak? Bo No to nie każde drzewa na tym nie każde rosną. drzewo jeszcze na tym Tak, rośnie. dlatego to jest tak ważne jest właśnie, żeby wykorzystać wszelkiego typu materię organiczną, którą mamy dostępną, zarówno tą, powiedzmy sobie, jak nie wiem, słoma, resztki pożniwne, wszelkiego typu, także nawozy zielone, rośliny na przeoranie, międzyplony, poplony itd., ale także, bo to ciągle będzie jeszcze, cały czas tutaj mamy ten powolny proces dokładania tych setek kilogramów do każdego hektara substancji organicznej w efekcie, bo tutaj co z tego, że mamy 20 ton na hektar, jak to jest po prostu, no, to jest pulpa zielona i jak ona przefermentuje w glebie, no to z tego zostają dziesiątki albo setki kilogramów tylko na plus. Tak. Więc jeżeli na przykład ktoś ma taką możliwość, żeby sobie mógł wesprzeć żyzność gleby, zwiększając kondycjonerami, a to na przykład może być właśnie na przykład te produkty z węgla brunatnego, które przywiezionych tych każde kilkadziesiąt kilogramów, każde kilkaset kilogramów zwiększa o tyle zawartość substancji organicznej na polu. Tak jest. Można także robić tutaj, powiedzmy sobie, jeżeli ktoś potrzebuje na to stać albo ma po prostu naprawdę pole do takiej rekultywacji, można robić skokowe zwiększenie, ale wtedy już mówimy o tonach na hektar i możemy na przykład skokowo przy dużej inwestycji możemy podnieść sobie o 1% zawartość substancji organicznej tożsamej z próchnicą, stosując właśnie kondycjonery z węgla brunatnego. Tak. Jeżeli zrobimy taki rachunek ekonomiczny, Tak. hektar pola, 40 ton bornika. No 40 ton Raz na 3-4 lata. 40 ton obornika to jest za dużo, bo już wtedy zaczynamy wchodzić w pewien konflikt z dyrektywą azotanową. Bo tu możemy dostarczyć tylko 170 kg azotu na hektar, a No tutaj 20 ton. no 20-25 ton. To jest standardowa raz na 4 lata. A raz na 4 lata. I to jest dokładnie to, co pamiętamy jeszcze ze starych podręczników, że raz na 4 lata obornik 25 ton na hektar i to jest dokładnie równoważnik tej traconej tej pół tony raz na, czyli jednym słowem tracimy 2 tony substancji organicznej, wprowadzamy 25 ton obornika, z którego nam zostaje 2 tony substancji organicznej relatywnie trwałej, z której może powstać próchnica na tym Z hektarze. tym, że to wtedy był obornik, a dzisiaj mówimy, że no, jest to blisko obornika do zaprowadzenia. Tak, ale dlatego też mówię właśnie, że trzeba korzystać z każdej okazji, a więc i poplony ozime, i międzyplony, i wsiewki, i nawozy zielone, przykrycie gleby i wykorzystanie całej słomy, jaką mamy. Wracając do tego rachunku Tak. ekonomicznego, Tak. to patrzę w ten sposób. 25 ton, to na obornika 150 zł. No mniej więcej. Może 20 być, ton zależy razy jak. 150, Tak, to mamy trochę więcej jak 3000. tak. No więc jeżeli na przykład mamy... Jeżeli wylejemy za 1000 zł Tak,
tak? Kondycjonerów No, co roku, to mamy ten sam rachunek ekonomiczny. bardzo zbliżony. 1000 zł na rok, Ale albo Kondycjonery, 3000 raz na 3 lata. ale możemy, tylko tu jest jeszcze pewna różnica. Znaczy różnica jest taka, że w wypadku kondycjonerów, a zwłaszcza tych, które mają charakter dosyć nieprzetworzony, to my mówimy o tym, że wprowadzamy, że możemy wprowadzić kondycjoner, który się rozkłada przez następnych 10, 15, 20 lat. To jest ogromna inwestycja, gdzie ten młody węgiel się rozkłada, wydzielając kwasy humusowe. Czyli jednym słowem, oczywiście on potrzebuje około roku do tego, żeby wszedł w biologię gleby, ale już w drugim roku, a już zupełnie w trzecim roku praktycznie my nie jesteśmy w stanie rozróżnić, który kwas humusowy jest pochodny rzeczywisty glebowy, a który już pochodzi z tego rozkładającego się węgla brunatnego, który jest wymieszany razem z glebą. To jednym słowem, gdybyśmy wprowadzali co roku 300 litrów na hektar, to mamy efekt identyczny jak nawożenie oborników. Bardzo zbliżony. Znaczy mówimy o substancji O organicznej. substancje Tak, organiczne. tak. To wtedy mamy praktycznie 300, 400, to mamy znaczy i dobre praktyki, to praktycznie nam to całkowicie wystarczy, tak jakbyśmy szli, Więc ekonomicznie nie tracimy nic. jeżeli chodzi o substancję organiczną, tak, natomiast obornik, no tutaj jeszcze wnosimy jeszcze inne rzeczy, tak, na przykład właśnie jego wartość nawozowa, azot, potas i tak dalej. To tutaj, Mamy możliwość. tutaj musimy to uzupełnić, ale już mamy Jeżeli do to, co kwasów najważniejsze. humusowych dodamy też tych składników, tak mamy, jak to się mówi, Mamy 4 zbudowany magazyn na te wszystkie rzeczy, które chcemy dobrego, co dobrego chcemy im dać i teraz w jakiej to damy formie, to już praktycznie jest mniej ważne, czy to będą nawozy organiczne, czy to będą nawozy mineralne, ale one zostaną, na przykład to, co rośliny nie wykorzystają, może być zmagazynowane, a nie ucieknie nam z pierwszym deszczem. pierwszym deszczu. Dobra, no to tyle. Spotykamy się za miesiąc I zobaczymy, co dalej. i zobaczymy, co dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.